No i ruszamy dalej w drogę. Plan jest taki, że chcemy uderzyć i obejrzeć ten pałac ludowy, ale tylko już z miejsca motoru, czyli nie będziemy już łazić i zwiedzać, tylko udamy się już bardziej w stronę Bułgarii. Chcemy to zrobić dosyć szybko i sprawnie, żeby stolicy się wymsknąć, zanim te korki nas tutaj przytrzymają. A jak to będzie? No, okaże się. Rozgrzewamy motor i pędzimy dalej. Noc w stolicy, no była taka nie na piątkę z plusem, ale zawsze mogliśmy się położyć, wyprostować nogi, rozwiesić nasze pranie, żeby wyschło, zrobić zakupy na dalszą część drogi i ruszyć przed siebie, bardziej na południe. Bukareszt nie zrobił na nas ogromnego wrażenia, niemniej mamy świadomość, że nasze poczucie estetyki jest troszkę inne niż większości ludzi. Nie przepadamy za blokowiskami, za monumentalnymi jakimiś budowlami. Niemniej, jeżeli lubicie takie rzeczy, na pewno w Bukareszcie znajdziecie coś dla siebie. Budynki są ogromne, człowiek czuje się przy nich trochę takim liliputem. Nawet nie wiem, jak to określić. Udaliśmy się w kierunku Pałacu Ludowego z nadzieją na jakieś ekstatyczne doznania, na to, że budynek, który jest drugim największym tuż po Pentagonie betonowym klocem na świecie, zrobi na nas jakieś oszałamiające wrażenie, a zrobił tak naprawdę wrażenie troszkę jak warszawski Pałac Kultury. Duże, kwadratowe, prostokątne. No i tyle. Nie zachęcił nas do tego, żebyśmy się zatrzymali na dłużej, więc przemknęliśmy obok i udaliśmy się w kierunku bułgarskiej granicy. Ostatnia kawa w Rumunii. Jesteśmy przy granicy z Bułgarią. Tankowanie jeszcze w Rumunii i za chwilkę spróbujemy przekroczyć granicę. Słuchajcie, to co? Właśnie udało nam się nakręcić te kolejki kilkunasto, kilkudziesięciu, nawet nie wiemy ile tak naprawdę ciężarówek, tirów, trochę przerażające. I to wszystko do granicy. Na tablicach ukraińskich. Nie wiem, o co chodzi, chyba nie chcemy o tym wiedzieć. Nie wnikamy, zauważamy tylko i wam tutaj podajemy jako ciekawostkę. Dopijamy kawę i lecimy dalej. Granica pomiędzy Rumunią a Bułgarią prowadzi przez most nad Dunajem. I most, i rzeka zrobiły na nas fajne wrażenie. Bardzo taka monumentalna konstrukcja. Przejechaliśmy na bułgarską stronę. No i cóż, delikatnie mówiąc, zaczęła się nuda. Bułgaria nie zrobiła na nas dobrego wrażenia od samego początku. O ile w Rumunii, gdzie człowiek nie spojrzał, widział machających, pozdrawiających ludzi, uśmiechniętych, o tyle w Bułgarii wszyscy wydawali się smutni, tacy zmarszczeni, z podkówką w drugą stronę. Drogi zrobiły się proste, monotonne, taki rejs. Uwaga, robimy test. Hydroplen. Co to takiego? To taka kamizelka, którą się namacza w wodzie i jej zadaniem jest chłodzenie w czasie jazdy. Nawet ponoć jeszcze tak mocno nie grzeje, ja już nie wyrabiam. Jesteśmy w Bułgarii. Tak, kobiety inaczej znoszą temperatury, no ale zobaczymy. Tak, mi jest za gorąco, więc muszę się ubrać. Może kiedyś przyjdzie na mnie czas, że będę musiała to webdziać. A póki ja co... już wtedy będę chyba ledwo żył. A póki co zobaczymy, jak to naprawdę działa, bo jeszcze nie mieliśmy ku temu okazji. No i co? Dopijamy kawę i jedziemy. Gorącą kawę. Kierowaliśmy się w stronę Starej Zagory do Centrum Ratownictwa dla Dzikich Zwierząt i na szczęście dość szybko udało nam się tam dojechać. Dojechaliśmy. Jesteśmy po środku leczenia dzikich zwierząt w
Bułgarii. Po rumuńskim ośrodku dla niedźwiedzi spodziewaliśmy się czegoś ogromnego, z takim wielkim rozmachem. Na miejscu okazało się, że ośrodek w Starej Zagorze jest bardzo podobny do naszej polskiej Puchaczówki. Generalnie dla zwierząt zostawiona przestrzeń niby niewielka, ale wystarczająca do tego, żeby je w sposób wygodny i bezpieczny leczyć i rehabilitować. Fantastyczni, mili, otwarci ludzie, którzy nas po tym ośrodku oprowadzili, opowiedzieli, co i jak funkcjonuje. Bardzo oddani, bardzo, życzowi. No i tam zaczęliśmy się zastanawiać, że Bułgaria faktycznie nie jest takim smutnym krajem, bo pomimo tego, co mijaliśmy jadąc tutaj do ośrodka, no ci ludzie są naprawdę serdeczni i otwarci. Oprowadzili nas, ugościli, porozmawialiśmy, użyliśmy też tłumacza. No, spisał się całkiem przyzwoicie, chociaż wiele poprawek musieliśmy robić po angielsku. Niemniej sprawnie się dogadaliśmy branżowo. Cóż się okazało, że ośrodek w Starej Zagorze to tak naprawdę miejsce, gdzie pracują jako wolontariusze weterynarze. Weterynarze, którzy leczą tamtejsze zwierzaki. Takich ośrodków w Bułgarii jest bardzo mało, bo to jest jedyny, który jest ośrodkiem tego typu, który zajmuje się wszystkimi zwierzętami. To, co widzicie na nagraniach, te woliery takie w rzędzie, to jest część ośrodka, która jest udostępniana dla ludzi. Traktują tą część jako taką swoistą edukację. Praktycznie od godzin południowych do 15 można tam przyjść, poprosić o coś w rodzaju prelekcji, no i taka prelekcja, taka krótka lekcja przyrodnicza zostanie udzielona. Tutaj w tych wolierach są dookoła nas akurat ptaki, które, nie chcę użyć tutaj słowa służą, ale są przedstawiane jako przykłady zwierząt, które tutaj są leczone. Dalej jest jeszcze jedna zagroda na Kopytne, której niestety nie nagraliśmy i jadąc tutaj, wjeżdżając w ten praktycznie teren, myśleliśmy, że to jest teren jakiś taki po starym poligonie. Okazuje się, że tak, jest to teren po starym poligonie, ale w tej chwili jest to oddane wszystko do użytku tego ośrodka. Stworzono tutaj technikum weterynaryjne. Generalnie ludzie, którzy tutaj udzielają się w ośrodku, uczą również kolejne pokolenie wrażliwości na dzikie zwierzęta i tego, że w momencie, kiedy namieszaliśmy w przyrodzie, to fajnie by było troszeczkę chociaż spróbować to naprawić. Wrażenia zostały bardzo fajne, bardzo miłe. Nie chcę użyć tutaj słowa przyjaźń, ale znajomość na pewno na kolejne długie lata została nawiązana. Jeżeli będziecie w okolicy, naprawdę nie ma żadnych przeciwwskazań, żebyście tam zajechali. Przytrzymali ten dzwonek, który jest na bramie przez 5 sekund i zostaniecie tam przyjęci, ugoszczeni za jakąś niewielką opłatą, za którą będą wam bardzo wdzięczni, bo generalnie, tak jak nasza Puchaczówka, utrzymują się tylko dzięki ludziom dobrej woli, bo rząd im, jakby nie patrzeć, poza tym miejscem, które im dali, bardzo podobnie jak w Rumunii, praktycznie im nie pomagają. Słuchajcie, ten człowiek razem z drugą, że tak powiem, pomocnicą robią tutaj dokładnie to samo, co my w Polsce. Fantastyczne, cudowne, naprawdę masa roboty i serducha włożone. Problemy mają dosłownie identyczne jak my. Po wyjechaniu z ośrodka mieliśmy, jeżeli chodzi o samą Bułgarię, bardzo mieszane uczucia. W ogóle te mieszane uczucia towarzyszyły nam przez całą tą podróż. Stwierdziliśmy, że chyba nie chcemy zwiedzać tutaj kraju, bo nie bardzo wiemy, co tam do zwiedzenia jest. Przejrzeliśmy internet, nic nas nie zachwyciło. Ośrodek był chyba jedynym miejscem, który chcieliśmy zobaczyć, chcieliśmy tych ludzi poznać. Tak sobie wymarzyliśmy, że praktycznie do greckiego wybrzeża na samym południu nie mamy tak całkiem daleko. Parę godzin jazdy i wieczór spędzimy i noc praktycznie rozbijemy się gdzieś przy plaży namiotem i spędzimy sobie taką fajną nockę. Taki był plan. Wsiedliśmy na motocykl i heja przed siebie. Krajobraz niewiele się zmieniał, od czasu do czasu można było na czymś zawiesić oko, ale tak to była po prostu jak w drodze do Starej Zagory. Nuda, nic się nie dzieje. Zaczęło się od telefonu, który spadł Anecie na stacji benzynowej, dosłownie z wysokości pół metra.
Szkiełko, które miało być nietukące i nie do zniszczenia w pancernej obudowie, po prostu pękło. I to pękło tak pechowo, że akurat pęknięcie nachodziło na obiektyw aparatu. Więc od tej pory niestety aparat do selfie z przyzwoitą rozdzielczością właśnie przestał nam funkcjonować. Dalsza część wyprawy będzie kręcona tym, co nam zostało. A później? No, i utknęliśmy. Jesteśmy na południu Bułgarii, mieliśmy za niedługo przekraczać granicę przed zachodem słońca, a coś słabo to widzę. To jest część naszych bagaży. Motor nie chce nam odpalić. I to nie wina benzyny, której nie mamy, tylko coś z przewodami się zrobiło, a może z elektryką. Oczywiście nie ma, jest sobota po południu, Assistance nie działa w tych okolicach, a jeżeli działa, no to zawiozą nam gdzieś na jakiś boczny parking i będziemy tak musieli czekać do poniedziałku. Tu kompletnie nikt się na niczym nie zna. Pan tylko wskazał, że Marcinowi, że ma iść przez jakąś siatkę do najbliższego miasteczka i może mu się uda dorwać jakiegoś jeszcze pracującego mechanika albo elektryka, który ewentualnie miałby bezpieczniki. Zaraz Wam spróbuję pokazać, jak to wygląda, albo wrzucę Wam tutaj po prostu w przebitkę. Ja na razie siedzę i czekam. I zaraz przyjdą pewnie do mnie wszystkie bezdomne psy. Będziemy sobie tak tu razem siedzieć. Ile? Nie wiadomo. A miało być tak kolorowo. A my zawsze jakieś przygody mamy, więc chyba powinniśmy przywyknąć. Tak bywa. No nie może być normalnie. Przy granicy bułgarsko-greckiej coś się z elektryką porobiło. Nie wiem, czy od drgań, czy od czegoś innego. Motocykl po prostu zgasł przy wyjeździe ze stacji. Problem jest ewidentnie elektryczny. Nie znam się na elektryce kompletnie. Teraz biegłem do miasteczka załatwiać mechanika. Trwało to długo, ale mechanik ponoć jedzie na motocyklu ponad 100 km i ma przyjechać. Zobaczymy, co to będzie. Czy nasza podróż jeszcze będzie trwała, czy będziemy już musieli myśleć o zwijaniu się. Mam nadzieję, że to jest pierdoła i że ta przygoda skończy się tylko wspomnieniami. Jest sobota, jeszcze nie ma 12. To jest Koko, mechanik z Bułgarii. Fantastyczny człowiek, bo razem z żoną Megi, która tutaj czeka, przyjechali o godzinie 21 tylko po to, żeby nam pomóc. Mało tego, że pomóc, to przez 1,5 godziny szukali problemu i problem znaleziono w stacyjce. Aneta siedzi jeszcze na stacji i szuka, że tak powiem, rozwiązania, a rozwiązanie jest tutaj. Fantastyczny, cudowny człowiek. Zobaczymy, ile nas to będzie kosztować. Jedziemy teraz razem z nimi do warsztatu, bo zrobiony jest motor na tak zwane trytytki, a niestety część w stacyjce trzeba wymienić, bo jest trwale złamana. Przygoda. Now you will see Bulgarian dance, old Bulgarian dance. Wiecie co? Jest to przysłowie piękne, polskie. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Słyszycie? Jest po północy. Zostaliśmy zaproszeni na obchody 50-lecia małżeństwa fantastycznej pary w miasteczku. Przyjęli nas jak swoich. Mieszkamy w domu właściciela restauracji. Zostaliśmy nakarmieni. Aneta właśnie wróciła w poszukiwaniu muzyki, którą grają. Jezu, słuchajcie, tam impreza jest, 50, pani jakiejś ważnej, ale no nieważne, słuchajcie, dziewczyny się tak zorganizowały, czy na pewno mi się ta piosenka podoba, czy w ogóle te zespoły są ekstra, bo to jest ich narodowe tutaj, nie wiem, kapela. One jakieś takie bardziej popowe, albo nawet chyba nie, i za bardzo nie wiedziały, więc zaczęły to googlować. No i generalnie jest chyba bardzo długo po północy i
idziemy spać, tam impreza jeszcze trwa. Zostaliśmy nakarmieni w sposób Odczarowali nam Bułgarię. odczarowany. Odczarowali. Bułgaria to są ludzie. Bułgaria to są ludzie, których nie zobaczycie z drogi i musi się stać naprawdę jakaś straszna kicha, żeby ci ludzie pokazali się, jak naprawdę wyglądają od środka. Ale Rumunia to też są ludzie. To są ludzie, zwierzęta, no i kultura taka. Tak, Rumunia dla nas to będą zwierzęta i ludzie, a Bułgaria Ludzie. to ludzie, tak. Do tego jutro no, czekamy na naprawę i zobaczymy, jak ta naprawa wyjdzie i ile to zaboli tak naprawdę. Ale wydaje mi się, że Bułgaria została odczarowana po całości. Mieliśmy tutaj jeden dzień spędzić tylko przelotowo, tylko do ośrodka Heja na Grecję. A wylądujemy gdzieś pewnie w kościołach jakichś. Ojej, no to... Słuchajcie, jest tyle emocji, że to naprawdę ciężko opanować. Myjemy się, bo śmierdzimy, za przeproszeniem, jestem zalany cały benzyną jeszcze po tych naprawach. Spanie, jutro ranek, nowy dzień. Nie wiem, o to się bawię. Zupełnie innej jak Bułgarii można spać? niż ją dzisiaj zaczęliśmy. No, czuliśmy się jak na weselu. Koko walczy z motocyklem, a my zwiedzamy wioskę. No, zwiedzamy, to dużo powiedziane. A w tle leci fajna bułgarska muzyka. Chwila postoju. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Za nami jedno z ładniejszych jezior.